I tam jest moment, kiedy w tej historii są istoty wysokie. Tak? Ja pamiętam, jak miałem taką sytuację z... O! Ciekawe, co? Zgasła lampa. Często ci się to zdarza? No raczej rzadko. Raczej rzadko. Ja ci coś powiem. Zwróć uwagę na to, że to się wydarzyło, dobrze? I przejdźmy może dalej, ponieważ ja wiem, że takie rzeczy się nie zdarzają przypadkiem. Witaj, Robercie. Witam Ciebie, także wszystkich widzów. Witam. Wreszcie fajnie się spotkać na żywo. Nagrywaliśmy online, to było ok, ale jednak inna jest energia zupełnie. Jak człowiek na żywo. siedzi naprzeciwko, prawda, to troszeczkę jest inaczej. Lepiej się też rozmawia i ta energia, ta aura też jakoś tam się wymienia i to jest, ja też wolę zdecydowanie tak na żywo. No i żeśmy się spotkali. Trochę przypadkiem, a trochę nie ma przypadków, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy się mówi o misji, w ogóle o historii Demarque. No, nie ma przypadków. Obiecaliśmy właśnie odcinek o książce Misja, o mega ciekawej książce. I zanim jeszcze przejdziemy do misji, jeszcze pociągnę kilka wątków takich poza książką. Tak. Fajna rzecz się wydarzyła. Też po naszym ostatnim wywiadzie zauważyłem, że wystąpiłeś w wielu też różnych innych kanałach internetowych. Tak. Jak to się odbiło na echu, tym propagowaniu UFO właśnie? Jak to się odbiło, te moje występy takie, tak? Powiem Ci, Michał, że przerosło to moją wyobraźnię. Po pierwsze, ja te występy, w zasadzie one tak wyszły trochę, trochę przy okazji, ponieważ kolega namówił mnie, żebym tam gdzieś wystąpił, bo ja starałem się opierać przed tym, ale ponieważ mam własny kanał, więc go jakoś tam muszę rozbujać. Idzie mi to słabo na razie, bo tam nie mam czasu, ale w każdym razie mam ten kanał i pomyślałem sobie, że dobrze, no to wystąpię tam, i po prostu zrobi się z tego może jakiś szum i trochę tych ludzi tam do mnie przypłynie. I tak się stało, ale stały się rzeczy bardziej zdumiewające. No. Wiesz, ja mówię Ci, jak nawet o tym jak mówię, to jest mi aż głupio, bo wręcz trudno sobie to wyobrazić. No, podam Ci jeden przykład. Ja to zresztą jutro będę mówił tutaj na tym spotkaniu o tym i może nawet puszczę wypowiedź tej kobiety. Michał, zobacz, występujemy razem, tak? Tutaj to nagrywamy, tak? Skończymy nagrywać, będą lajki, będą hejty, tak? Co ten facet opowiada, jaka podróż na obcą planetę, coś tam, dajcie spokój tego Bernatowi. Tak jak zawsze, tak? Ale i raczej z tego nie będzie takiej konsekwencji, no bo co może być taką konsekwencją? Co się może wydarzyć po tym naszym programie wielkiego, tak? Po prostu będziesz miał kolejny, miejmy nadzieję, oglądany materiał, który tam ci zrobi zasięgi, tak? Co jest istotne. Jako człowiek, który ma kanał na YouTubie, coś o tym wiem. Zaczynam wiedzieć, bo nigdy się nie interesowałem. Ale jest jeden występ, który naprawdę miał konsekwencje niebywałe. Jest coś takiego jak kanał sportowy. Oni mnie zaprosili na występ, tak? Ogólnie o UFO, bo to było przy okazji tego zamieszania tam z Pentagonem, wiesz, z tym. Tak. I ja tam, słuchaj, przyjechałem i pamiętam, że nawet tak chciałem zrobić jakiś taki, wiesz, no powiedzmy dla nich taki prezent, żeby zrobić trochę show, tak, wiesz, żeby tutaj coś przywieźć, pokazać jakieś zdjęcia, wiesz, żeby tam się działo, tak? No. Żeby było to widowisko. I pokazałem zdjęcia ze Zdanów. Zdjęcia ze Zdanów, które to jest historia, no, 2006 rok. Szokujące zdjęcia zrobione przez policjanta, który jechał do agencji towarzyskiej. Ja dokładnie tak. Jechali po weselu do agencji towarzyskiej, zostali zatrzymani przez spodek latający, a widzieli małą sondę, która latała i zrobili jej zdjęcia. Ja te zdjęcia pokazuję w tym kanale sportowym. Oczywiście hi, rzucone miski, o czym on opowiada, to są dwie zlepione miski, wiesz, ja jestem do tego przyzwyczajony. Historia jest fenomenalnie prawdziwa. I słuchaj, występuję to było za jakiś czas, występuję w tym kanale sportowym znowu jako gość. Po raz drugi. Po raz drugi. I oni zaczynają tak na początku, wiesz, bo to takie są poranki tam, bo mają te programy, wiesz, nie tak jak ty tutaj robisz wywiad, tylko oni codziennie siekają tam z 10. Jak tak? telewizja. Jak telewizja. I zarabiają duże pieniądze zresztą. I na początku zaczynają rozmawiać i Piotrek Kędzierski nagle mówi rzecz zdumiewającą.
Tak, tak wiesz, jak ja to usłyszałem, to myślałem, że to jest żart. Mówi coś takiego, mówi, proszę państwa, ta historia wlała się do mojego życia. Moja matka widziała obcego w nocy. Tuż po tym, jak te zdjęcia były pokazane tutaj w tym programie. Więc ja to usłyszałem, wiesz, oni oczywiście zgłupieli, ci współprowadzący, bo on to powiedział zupełnie poważnie. I pod koniec ja wchodzę o tych zdjęciach ze Zdanów i ja mówię, Piotrek, wiesz, łączymy się online, ale mówię, spójrz mi w oczy. I wiesz, jest takie zbliżenie na jego oczy, rozumiesz? Czy ty sobie żartujesz z tą swoją mamą, czy mówisz prawdę? On zdjął okulary, wiesz, takie zbliżenie, mówi, to jest prawda, moja matka widziała obcego w domu, tuż po tym, jak była ta prezentacja zdjęć ze Zdanów. No wiesz, dziwna historia i ja się z nią spotykam 3 dni później. Ona do mnie zadzwoniła i opowiada, wiesz, po prostu poważna kobieta. Od razu widzisz, że mówi prawdę, że to nie jest żaden, wiesz, żart. I mówi, proszę pana, ja przeżyłam coś niebywałego, co ma związek z moim synem prawdopodobnie. Ja nie wiedziałem, że on prezentował jakieś zdjęcia UFO. Nie miałem o tym pojęcia w ogóle. Wiem, że ten kanał sportowy on tam prowadzi, ale co tam prezentował, to nie wiadomo. W nocy budzi się, wstała do łazienki, ale mówi, że była jak w transie. I widzi postać, ona to nazwała szarakiem, który stoi w domu. Mówi, to w przedpokoju, ona słuchaj, rysunki zrobiła tego. Ale ja mam tutaj te rysunki, ja je pokażę tutaj tym ludziom. Bo ja mam już zeskanowane te rysunki. I ona mówi, że w ogóle się tego nie bała. To znaczy ona mówi, że to jest dziwne, bo ja bym narobiła ogromnego krzyku. Tym razem się nie bałam, co nie było przypadkiem i przeszłam obok niego. Poszłam, jak wracałam, jego już nie było. Ja mówię, proszę pani, czy pani mogła coś prześniło? Nie ma takiej możliwości. Dobrze, czy pani uważa, że to może mieć związek z tym, co Piotrek mówił w audycji? Tak? Że mówił o Zdanach, mówił o UFO. Ona po chwili namysłu mówi, tak, myślę, że to miało związek. I teraz, Michał, ja ci coś powiem. To można powiedzieć, że to jest historia rodem z jakiegoś, nie wiem, snu osoby o jakichś majakach szalonych, tak? Gdyby nie to, że ja podobne historie znam ze świata, a z Polski mam też 2 podobne historie, gdzie wydarzenia związane z UFO mają bardzo ciekawe aspekty. Tylko mamy mówić o misji, więc jak widzisz, nie chciałbym zagadać tutaj innymi historiami. Natomiast ta historia z kanałem sportowym, ona przejdzie do historii, bo zwłaszcza, że ta pani, czyli my jesteśmy już na ty w tej chwili z Marią, tak? Czyli Maria, przepraszam, przeszliśmy na ty z mamą Piotrka. I po prostu ona się zgodziła upublicznić swój wizerunek, nie boi się, a rzadko się to zdarza, wiesz, że ludzie się boją. Ona mówi, nie, ja to widziałam, ja to przeżyłam, ja pokazuję swoją twarz, tak się nazywam. Także Mario, jak będziesz mnie słuchała, to ci się kłaniam pięknie i ja tylko powiem tak, to jest historia, bo wiesz, wnioski z tego są bardzo ciekawe, bo to by oznaczało, że oni chcieli, jeżeli założymy, że ma to związek z incydentem ze Zdanów, obcy chcieli uwiarygodnić, pokazać, że to jest prawdziwa historia, o czym ja wiem. W ten sposób, tak niezwykły sposób, tak? I może na tym postawmy kropkę. Mógłbym o tym godzinami opowiadać. A Piotrek oczywiście zgodził się, żebyś ty opowiadał później tą historię, tak jak dzisiaj o tym opowiadasz. Piotrek się zgodził, jego matka się zgodziła. Okej, no bo to ja super. Mówię ci szczerze, że gdyby nie to, że oni mają takie podejście do tego, jak zobaczysz ją, jak ją usłyszysz, nie wiem, czy będziesz na tym moim wykładzie jutro. Będę. Będziesz, tak? Ja postaram się puścić jej wypowiedź. Miałem już puścić tutaj u siebie w kanale. Ja tak po prostu nie miałem czasu, tam trochę chorowałem i tak. To jest szokujące. Ona to widziała, ona to przeżyła, tak? Jeżeli to był, bo wiesz, są 3 możliwości. Albo to był sen. Ona twierdzi, że to nie był sen. Że to nie był sen. Albo to była jakaś zjawa, która nie ma nic wspólnego z tym, co było w kanale i w programie jej syna. Albo miało to związek z tym, co syn dzień wcześniej. Właśnie. Nawet nie dzień wcześniej, bo to było tego dnia, kiedy on miał program i to było tej nocy następnej,
Rozumiesz, że tutaj... Przypadek? Ja w ogóle uważam, że z UFO nie ma przypadków, że to, zwłaszcza z tymi wyższymi poziomami UFO, bo taki tam przelot, coś leciało, to oczywiście jest przypadek, ale że ktoś widział, ale jak jest głęboka historia, prawdziwa historia, szokująca historia, taka jak ze Zdanów, to nie ma tutaj przypadków. No i tyle, tym mogę powiedzieć. Mocny wstęp, powiem ci. No tak sam, żeś zaczął, bo ja myślałem, że o tej misji zaczniemy. Tutaj zresztą mam jeszcze jedną ciekawą rzecz, prawda? I do tego zaraz przejdziemy, to poczekaj. Chciałem też Państwu coś pokazać, bo to myślę, że chyba warto jest zobaczyć na własne oczy. Tak, pociągnijmy jeszcze wątek misji, bo my zaczęliśmy już ten wątek w poprzednim odcinku, tak. Natomiast właśnie chciałbym tylko... Ludzie się będą domagali, mieli mówić o misji, a mówią o jakichś bzdurach. Tylko kurczę, to nie są bzdury, tak? To są ważne rzeczy, proszę Państwa. Ta historia... Michał, no kurczę, jeżeli to jest prawdziwa historia, to wyczuwasz wagę tego, tak? No... Zwłaszcza, że są świadkowie. Występują, mówią. Nie boją się, nie ukrywają, tak? Wiesz, pamiętaj, Robert, jedną rzecz. Ja czytałem komentarze u mnie na kanale, prawda? Tam jest bardzo dużo tych komentarzy. W mojej opinii, w mojej ocenie, tam nie ma żadnych negatywnych komentarzy. Po tym naszym programie, tak? I w większości to są komentarze, które ludzie jakby z poziomu czucia pisali. I to można, po prostu jak to czytasz, to możesz to wyczuć, że ludzie coś poczuli, słuchając tej audycji. Jeżeli masz rację, to bardzo się cieszę. Myślę, że ludzie wyczuwają we mnie na pewno pasję, to wiedzą dobrze o tym, ale też wyczuwają prawdę, tak? Że ja bym się nie angażował w coś, co nie byłoby prawdziwe i co ja bym osobiście nie uważał prawdziwe od początku do końca. Tak? Nigdy bym się nie zgodził wystąpić o książce i o historii, którą bym uważał za wymyśloną. Ja nie uważam, że ta historia jest wymyślona i mam na to własne mam argumenty na to. No. Za tym, tak, że to jest prawdziwe. Okej, to powiedz jeszcze tylko, nakreślmy historię twoją z tą książką. Jak na nią trafiłeś, kiedy, jakie były okoliczności? Nie spodziewałem się, że zapytasz o to. No dobrze. Powiem ci, jak na spowiedź. Dostaję tę książkę, ponieważ ja prowadzę program Nautilus Radia Z. 95 rok zaczynam prowadzić. Już wcześniej się oczywiście UFO interesuję bardzo, ale prowadzę. I moim zdaniem tę książkę w postaci PDF-u dostałem pod koniec 98 roku i to jeszcze było wydanie angielskie było. To jeszcze nie było wydanie polskie, tak? Ja ją dostałem, umieściłem ją w katalogu wśród wielu książek do przeczytania. Wolę oczywiście po polsku czytać, no bo to wiadomo, że jakoś tak łatwiej, no bo człowiek z tym angielskim na co dzień nie ma aż tak do czynienia, prawda? Ale mogę też czytać po angielsku, no ale potem dostaję książkę Misja. Bo Misja jest tłumaczona, to jest tytuł, który wymyślił Tomasz Hałko. Tłumacz, tak? Tak. Bo ona pierwotnie miała się nazywać Tiałuba, czy też Tiałoba, tak się powinno tą prawidłowo nazwać. I wydawca, oni spróbowali wydać tą książkę Tiałoba, czyli tak jak się nazywa ta planeta, na którą poleciał Michel Desmarquet. Tutaj, proszę Państwa, też uwaga, jak się czyta jego nazwisko. Desmarquet, nie tam jak Desmarquet, tylko Desmarquet. I on po prostu tą książkę wydał jako Tiałuba i ona się w ogóle nie sprzedawała jakoś. I wydawca powiedział, tam musi być jakiś pazur w tym wszystkim, tak? I wymyślili, że będzie to Abduction to Ninth Planet. Całkowicie fatalny tytuł. Paskudny, bo abduction... Porwanie. Uprowadzenie, tak, na 9. planetę. To nie jest planeta 9, tylko to jest planeta 9. kategorii. Już choćby też, ile jest błędów w samym tytule, tak? I pod tytułem Abduction to Ninth Planet ta książka zaczęła się sprzedawać, ale też słabo. On na przykład, powiem ci, że w Stanach wydał, sam ją własnym sumptem tam wydrukował, 10 000 egzemplarzy, po czym dostał nakaz, że ma natychmiast te książki usunąć, ponieważ nie ma pieniędzy, żeby opłacić za przechowywanie tych książek. No i po prostu je porzucił. Także nakład 10 000 książek Abduction to Ninth Planet trafił na wysypisko śmieci w Stanach Zjednoczonych. I teraz uważaj, bo jak tak też do mnie to trafiło, to jest też niezwykła historia.
Chociaż powinniśmy jak najwięcej mówić o samej tej planecie. Ja wiem, Państwo mi wybaczcie, ale to muszę Państwu Ale powiedzieć. zaraz do tego dojdziemy. Dojdziemy do tego. I teraz tak. Tomasz Hałko jest jego najlepszym przyjacielem. Tak? Polak. To jest w ogóle też niesłychane, że był jedynym naukowcem, który się tym zainteresował. To jest Polak, który wyjechał, niezwykły zdolny człowiek, wyjechał do Australii, tam na stypendium, tam jakieś miał po prostu, chyba w 80, chyba drugim albo trzecim roku, ile ja pamiętam, chyba wyjechał. Tam po prostu został, tak? Błyskawicznie zrobił karierę, zaczął wykładać. Chyba fizykiem był, prawda? On jest fizykiem Od cały laserów czas. specjalistą Tak, bodajże. dokładnie. Perfekcyjny angielski, perfekcyjny rosyjski, bo on jest dwujęzyczny, taki rzeczywiście trójjęzyczny, bo po polsku też mówi. I on się zainteresował tą książką. Ktoś mu dał tą książkę po angielsku, Abduction to Ninth Planet. On ją przeczytał, jak mówi, leciał do Stanów Zjednoczonych i w samolocie przeczytał ją 3 razy. Dlatego, że jego zdaniem ta książka odpowiedziała na wszystkie jego pytania, jakie on miał. Tak? I po powrocie postanowił kupić książkę dla przyjaciół jeszcze, tak? I zobaczył, że jest wydawnictwo, napisał na adres, tam w Australii, napisał na adres tego wydawnictwa, że dzień dobry, chciałem 25 książek Michela Desmarquet, Abduction to Ninth Planet, nazywam się Tomasz Hałko, pozdrawiam. I zostawił numer telefonu. No i kilka dni później dzwoni, telefon, on odbiera i słyszy: dzień dobry, tu Michel Desmarquet. Pan chce tą książkę kupić w ilu egzemplarzach? I tak się poznali panowie, tak? I w tym momencie tak naprawdę stał się towarzyszem jego życia już do samej śmierci. Tak? Był bardzo blisko Michela Desmarquet. Książka Misja, i tutaj dochodzimy do samej książki Misja, dlatego że on wydał ją pod tym tytułem Misja, który dla mnie się okazał bardzo znamienny. Ale ci jeszcze jedną rzecz powiem i Państwu także dosyć istotną. Mianowicie oni byli tak blisko ze sobą, bo wiesz, to tak naprawdę Desmarquet był szczęśliwy, że jakiś naukowiec, tak? Że przychylnie w ogóle spojrzał, się zainteresował. Zaczął mu robić na przykład spotkania ze studentami na Uniwersytecie w Sydney. Wielkie sukcesy, wiesz, bardzo dużo studentów przyszło. I Tomasz Hałko twierdzi, że to jest najlepsze tłumaczenie ze wszystkich. Dlatego, że on, jak pisał to po polsku, on pytał Michela o każdą rzecz. Mówi: Michel, posłuchaj, bo tu jest nieprecyzyjnie. O co chodziło? Jak ta Tao powiedziała ci o twoich wcieleniach? I mówi, że Desmarquet bardzo niechętnie, bo on tego nie chciał, ale szedł do tych swoich zapisków, bo on to wszystko na takich kartkach spisał i tam grzebał się, dogrzebywał i ustalał, wiesz, jak to tam było. Także to tłumaczenie jest po prostu perfekt, najlepsze ze wszystkich, tak? To też jest dosyć istotne w ogóle moim zdaniem dla tej sprawy, ale zaraz ci powiem dlaczego. Tutaj wątek polski się pojawia bardzo, jak zauważyłeś. I teraz zobacz, Michał, co się dzieje. On wydaje tą książkę pod tytułem Misja, dlatego że tak sobie wymyślił, że to jest najlepszy tytuł, tak? Misja. Ja tę książkę dostaję też w postaci PDF-u po polsku. Pamiętam, że dostaję ją, ponieważ wiesz, jako prowadzący program dostawałem tych książek, jak się domyślasz, bardzo dużo. Ale pamiętam, że kolega mi mówi: słuchaj, tutaj czytelnik napisał, że koniecznie ty musisz przeczytać tę książkę, bo to jest tam coś o UFO. A ja mówię: wiesz co, ja ci coś powiem. Ten tytuł jest straszny, mnie to odstręcza po prostu, tak? Tytuł Misja mnie po prostu odrzuca. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię tego słowa misja, tak? Bo to jest niebezpieczne. Ta misja się ociera o jakiś, wiesz, odlot, o jakiś sektę, o wiesz, takie rzeczy, tak? Ja staram się zawsze iść bardzo po ziemi, mimo że zajmuję się rzeczami niebywałymi i że mam niebywałe historie własne ze swoją osobą też. Nie ukrywajmy tego, tak? I ta książka, Misja, w tym PDF-ie, w tym katalogu przeleżała, bo ja jej nie tknąłem przez ten tytuł. Ja jej nie tknąłem. Przeleżała 20 lat. Bo ty mówisz o polskim PDF-ie, ale mówiłeś, że wcześniej miałeś już angielskiego PDF-a. Angielskiego miałem, najpierw, tak. I dopiero potem dostałeś tak, tylko że ja ten polskiego. PDF z angielskim tym
bo ja sprawdzałem to, tak? To jeszcze nie było jako misja, tylko była Abduction Knife Planet. Ktoś to przesłał, tak? Tylko wiesz, ja po prostu mówię, no wtedy w Radiu Z to ja, wiesz, miałem po prostu fabrykę, tak? Ja tam dostawałem tych książek, ale znalazłem to, wiem i pamiętam, że to kiedyś dostałem, facet jakiś przesłał całą zestaw fajnych książek, ciekawych książek i był ten PDF, tak? Jeszcze nie przetłumaczony. I teraz posłuchaj, ja mam tą w PDF-ie misja, książkę, której nie czytam, odkładam, jak tylko ją widzę, ten tytuł, to ją po prostu w kąt. I mam historię, mój drogi Michale, w 2015 roku. Historię, którą ja nazwałem Operacją Kontakt. Nie będziemy wchodzili teraz na Operację Kontakt, bo to jest na 10 takich rozmów jak ta. Wstrząsająca historia. Ewidentnie kontakt z obcymi. A w ogóle bez dwóch zdań. Ci, którzy wiedzą o tej historii więcej niż to było, co było tylko w internecie, to są to ludzie, którzy myślą o niej codziennie. I ja myślę o niej codziennie. No prawie codziennie. I tam jest moment, kiedy w tej historii są istoty wysokie. Tak? Ja pamiętam, jak miałem taką sytuację ciekawe, co? Zgasła lampa. Często ci się to zdarza? No raczej rzadko. Raczej rzadko. Ja ci coś powiem. Zwróć uwagę na to, że to się wydarzyło, dobrze? I przejdźmy może dalej, ponieważ ja wiem, że takie rzeczy się nie zdarzają przypadkiem. Mam nadzieję, że nie jestem aż tak zaciemniony, żeby tutaj trzeba było... A wiesz co, czekaj, zróbmy sobie cięcie tutaj. No dobrze. Zrobimy sobie, ale jaja. Ciekawe, co, Marku? No i zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. No tak, ale to, wiesz co, to... O, ty nie wiedziałeś o bramie. Nie. Ty wiesz o bramie, tak? Na festiwalu Szamana? Słuchajcie, jest brama ogromna. Ja jadę na wykład na festiwal Szamana. Brama taka jak w Parku Jurajskim, taka ogromna, tak? Ja przejeżdżam samochodem pod tą bramą, wielki plac, namioty, ludzie. Występuję w jednym z namiotów. Mówię, proszę Państwa, kiedy ja mówię, dzieją się rzeczy niezwykłe. Czasami dochodzi do dziwnych manifestacji. I w tym momencie wali się ta brama, która stała od 5 lat. Ja mam rozmowę z dyrektorem tego całego kongresu, który o tym mówi. Też chcę puścić to w tej audycji. Musisz też przypomnieć, jak byliśmy rok temu w Pradze w Machlera, O! całą dzielnicę wywaliło. Całą dzielnicę wywaliło. Powiedz Michałowi, jak to było, bo to mówię, to... No nagle nie było prądu w całej dzielnicy trzeciej na Żiszkowie. Tak. Tak, to było jak zdjęcie. Do zdjęcia, tak. To było zdjęcie. Tak, wtedy żeśmy stanęli i wywaliło. To nie jest Ale przypadek. to oznacza, że tam jest moc w Tam tym. jest moc, tak. No dobra, możemy lecieć dalej. O czym to było? O misji, o książce i o tym, że są to wysokie istoty. Właśnie, dokładnie. No i mamy już lampę zreperowaną. Wracamy. Wracamy, tak. I teraz tak, ja mam tą historię Operacji Kontakt, tak? I pamiętam, że ja wiedziałem, że oni są wysocy, tak? Ci, którzy... Ja wiem, że to brzmi może dziwnie, ale tak. Ja mówię o tym otwartym tekstem, nie mam tutaj zamiaru jakoś oszukiwać. To są ludzie, są wyżsi, ponieważ tam jest mniejsze ciążenie. Tam, gdzie jest mniejsze ciążenie, po prostu oni są wyżsi, tylko dlatego, tak? I ja po prostu tę historię Operacji Kontakt prezentuję w serwisie i piszę czytelnik maila. To był rok, który? 2018. Drogi Nautilusie, panie Robercie, pisze pan o tym w swoich tekstach, mówi pan, że istoty, które stoją za tą operacją Kontakt są wysokie. Nie wiem, czy pan wie, jest taka książka Misja, którą napisał Michel Desmarquet i tam też są wysokie istoty. Niech pan ją przeczyta. I ja tak mówię, czy chodzi o tę książkę, którą ja trzymałem 20 lat w tym katalogu gdzieś z tyłu. Wtedy zaczynam ją czytać, tak? W 18. W 18. Pierwszy raz. Późno. Bardzo późno. Bardzo późno. I ja po prostu po przeczytaniu tej książki widziałem, że to jest wyjątkowa książka. Dlatego, że są pewne rzeczy w tej książce, które może zweryfikować tylko taka osoba jak ja, która zna historie podobne z własnych i nie tylko z własnych doświadczeń, tak? Też ze świata.
nie byłby w stanie ten facet tych rzeczy wymyśleć. Przeczytałem ją drugi raz i trzeci raz. I zrozumiałem, że ja muszę coś z tą książką zrobić dalej. Ale najpierw się muszę spotkać z Michelem de Marca. I planuje się spotkanie z nim. Dowiaduje się, że on w zasadzie w ostatnim etapie swojego życia on się trochę tak zniechęcił do tej książki. Nikt się nią nie interesował. Ona tam została sprzedana w kilku egzemplarzach, ale tak naprawdę on powiedział Tomaszowi Hałko, że ja mam tego dosyć, wyjeżdżam teraz do Wietnamu, tam się ożenił zresztą i tam zmarł. Ja się nie zdążyłem z nim spotkać. Zmarł, to był moim zdaniem to był chyba jakaś taka covidowa historia, bo to był 2019, kiedy on zmarł, o ile pamiętam. No i bardzo żałuję, że się nie zdążyłem z nim spotkać. Bardzo, bo ja już byłem gotowy, wiesz, wsiadać w samolot, bo widzisz, Michał, to trzeba mieć ten kontakt. To nie da się o tych sprawach robić programów czy czegokolwiek bez dotknięcia tego, tak? Bez pojechania, że ja siedzę przed komputerem i linkami i Wikipedią, tak? Wachluję. No nie o to chodzi, tak? I nie zdążyłem się z nim spotkać. I wielka szkoda, ale ja myślę, że będzie ciąg dalszy tej historii. I że ja mam tutaj z tą książką coś zrobić. A powiedz, co planowałeś, jak spotkasz się z nim? Co planowałem? Planowałem go nagrać przede wszystkim. Planowałem z nim porozmawiać. Planowałem pokazać mu historię osób, które były na obcych planetach, o których ja wiem. A spotkałem się z takimi osobami w swoim życiu. To są wyjątkowe przypadki. Nie jest tego dużo, ale uścisnąłem rękę 2 osobom. Trzeciej też nie zdążyłem, bo mówię tutaj o księdzu Bronisławie z Litwy, który zmarł w tym roku. Też żeśmy się wybierali do niego w sierpniu, a w lipcu się dowiedziałem, że nie żyje. 2023, przypomnę. 2023, tak, niestety. No i chciałem jeszcze z nim, wiesz, miałem 1000 pytań do niego, tak? Bo po prostu ja wiem dobrze, jak oni go też obserwowali, bo on miał z nimi kontakt, rzadki. Kiedy pisał książkę o swoim tam pobycie, to łączyła się z nim istota, która była jego opiekunem i telepatycznie mu szczegóły przypominała. Bo on, po prostu napisanie, ten facet nigdy nie pisał takich, wiesz, to nie jest takie. Wtedy miał kontakt z nią, tak jak on twierdzi, tak? I miał po prostu. Potem miał, i to był tylko telepatyczny, nigdy nie był fizyczny. To tylko wtedy, w czerwcu 1987 roku miał ten jeden raz, kiedy, ale jaki raz, tak? Poleciał na obcą planetę, o czym będziemy mówili. Tak, bo pamiętaj, żebyśmy nie zagadali. Nie. No tak, to wiesz, to jest bardzo łatwo, bo te historie są tak ciekawe z nimi i po prostu dlaczego ci o tym mówię i dlaczego tak, prawdę mówiąc, jestem przekonany, że będzie ciąg dalszy tego. Ale też dokończę jeszcze jego 2 kontakty pozostałe. Tak? Drugi kontakt z nią też stał. Miał też telepatyczny, tylko nie pamiętam już w jakiej sytuacji, ale coś takiego było, że ona się nagle do niego odezwała, a ostatni kontakt miał tuż przed śmiercią. Kiedy powiedziała mu tajemnicę jego 80 bodajże 84 wcielenie, czy 5, chyba 85 wcielenie. Bo jemu nie zdradzili tego na tamtej planecie, a wtedy mu zdradziła, dlaczego on miał tą tutaj historię, że musiał na Ziemi się pojawić, tak? Że coś takiego zrobił, co sprawiło, że miał to wcielenie. To nie była kara, tylko to była misja. W tym sensie ten tytuł jest dobry, tak? Czyli jak widzisz, miałbym z nim o czym porozmawiać, tak? Ale ja twierdzę, ale może zostawmy to na koniec, co ja podejrzewam z tą książką, dobrze? Myślę, że dużo rzeczy byś udokumentował tam, spotkając się z nim. To po prostu byś miał archiwum. Inaczej, widzisz, Michał, kiedy się mówi I was, po angielsku, tak? I saw, ja widziałem, ja byłem. Po polsku tak samo jest. Siła jest inna, tak? Kiedy ja ci na przykład mówię, że
że ja przeżyłem niezwykłą historię z Jackowskim Krzysztofem, która ma związek z tą książką. To ja ci nie mówię, że ja znalazłem linka i coś tam, wiesz, tak? Tylko ja to przeżyłem, tak? Tak. Jackowski mi to powiedział. I wiem, dlaczego on przeżył tą historię, o czym powiemy tak, za chwilę. Ja po prostu to wiem. To jest coś zupełnie innego. Także nawet gdybym ja tylko z nim porozmawiał, gdyby on się nie zgodził na nagrania, choćby się zgodził, bo to był bardzo miły człowiek, ale już to by było inaczej, gdybym powiedział, rozmawiałem z nim. Zapewnił mnie, że to jest prawda. Powiedział mi to, wiesz, no niestety, tak już nie będzie. Wejdźmy trochę właśnie w interpretację książki. Tak. Michel jest zabrany na planetę i jest mu pokazywane wiele rzeczy. Co na przykład ciebie najbardziej jakby zdziwiło albo dotknęło z tych opisów, które on przedstawia? No to wszystko tam jest zdumiewające. Są rzeczy, w których w książce nie ma, które mnie zdumiały, o których wiem, bo ja, wiesz, zebrałem całą dokumentację tego, co on tam mówił. O łazience bardzo ciekawą rzecz mówił. Bo wiesz, no, słuchaj, jesteśmy ludźmi. No tak? właśnie. Proste pytanie. Proste prawda? pytanie. Mają te łazienki, czy nie mają, tak? Jak to jest? Jak to wygląda? No mają. Mają. I on w tym doko swoim. Ja nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, o czym my mówimy w ogóle, bo musielibyśmy od początku powiedzieć, jak on tam się dostał, tak w ogóle, bo... Możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć, choć w kilku słowach, chociaż tą łazienkę może dokończmy. A właśnie, bo żeby było tak, że tam wątek zaczyna i nie kończy, tak? Z łazienką było tak, czego w książce nie ma, tak? Bo te najciekawsze rzeczy, nie wszystko jest w tej książce. Było tak, że nie ma żadnej wody, czy tak jak u nas coś, tylko jest zrobione urządzenie, które, że tak powiem, anihiluje to. Tak? Czyli po prostu to wszystko, co tam się... W ich przypadku też, bo to są istoty przecież ludzkie, tak? Tak. I on się bał się korzystać, tak jak mówił to Tomaszowi Chałko, między innymi, że bał się, że tego urządzenia, że mu wszystko tam zabierze. Tak? No, ale wiesz, taka jest dosyć zabawna rzecz. Ja uważam, że ta książka to jest historia nie do wymyślenia. Tak? Nie do wymyślenia. Ja pomijam, że ten człowiek, czyli Michel Desmarquet, był człowiekiem, on cały czas to mówił, który nie miał skłonności do konfabulacji, miał kłopoty z fantazjowaniem. Są ludzie, którzy, wiesz, tam wymyśla historię tutaj na resorach, coś. Jemu to szło bardzo słabo. Opowiadał Michel Desmarquet w jednym z wywiadów też, który czytałem i zebrałem wszystkie, bo mówię, tą książką, tą historią, to nie tą książką, tylko całą historią jego ja się zająłem tak głęboko, że nawet on napisał inną książkę, ale to w ogóle nie był w stanie napisać, nie wyszło mu to, nie było ciekawe, nie dało rady, nie dało tego czytać. To było ewidentnie mu podyktowane, tak? Ewidentnie mu było podyktowane. Co tam jest zdumiewającego? Wszystko jest zdumiewające. Już sama myśl, że człowiek jest zabrany na obcą planetę, wybacz, ale to jest po prostu dla wielu ludzi nie do przeskoczenia. Jest bariera, której się nie przekroczy. To tak jak ja bym ci powiedział, że no wczoraj, wiesz, trenowałem trójskok, ale ten trzeci skok mi wyszedł i wylądowałem w Ciechocinku. Wiesz, ja skakałem w Warszawie. To mniej więcej jest tego typu historia, prawda? Ja, powiem ci szczerze, ja dobrze może, że tą książkę spotkałem w 2018 roku dopiero. Bowiem ja, gdybym nie miał tego przygotowania do tego, bym może i to odrzucił. Może bym w to nie uwierzył do końca, tak? Ale jestem pewien, że go wzięli. Jestem pewien, że go wzięli. I Państwo oczywiście mi tutaj możecie, ci, którzy znają tę książkę albo którzy się tym w ogóle interesują lub też słuchają tego po raz pierwszy, mogą to storpedować na 100 000 sposobów. Tak. No bo wiesz dobrze, że przy złej woli nawet możemy tutaj udowodnić, że nas tutaj nie ma, tak? Że jesteśmy hologramami. Wiesz o tym, to nie jest problem, tak? Jak chce się uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Ale są rzeczy, których tam się nie da się wymyśleć. Może przykład taki, dobrze? No. Ta książka opowiada o tym, że Michel Desmarquet został zabrany zostało mu zaproponowane podróż na planetę, tak? Było to w czerwcu 1987 roku, kiedy się obudził w nocy. Podszedł do stołu i tu jest bardzo ważny i ciekawy element, mianowicie on mówi,
w tej książce dokładnie to opisuje, wziął długopis i ze zdumieniem zauważył, że sama ręka mu pisze. Pamiętaj tą historię moją z listem z transcendencji, pamiętasz? Tam jest ten sam moment. Dokładnie. Ona po prostu ze zdumieniem zauważyła, że sama, znaczy ona nic nie pamiętała z tego, jak ona pisała, tak? To musicie Państwo sięgnąć do tego materiału. Ale on ma to samo, tak? Mówi, patrzy, że sama mu ręka pisze. Pisze mu, kochanie, będę za tam chyba 9 dni, o ile pamiętam. Nic się nie martw, Michel, tak? Pisze list do żony, a tak naprawdę oni piszą mu ten list do żony, tak? Wychodzi przed dom, widzi ogromny pojazd w kształcie kuli, wielki taki, w tej książce jest nawet rysunek poglądowy, i widzi istotę ludzką, ogromną, 2,80 zdaje się, 2,80, 2,90 metra, jakaś taka była po prostu jej wielkość. Kobieta, uśmiechnięta, promieniująca takim ciepłem, która płynną, czystą francuszczyzną, ponieważ Michel był Francuzem, który trafił do... No jego historia to byśmy w ogóle na oddzielny program można było opowiadać, jak on tam trafił, jakie jego przygody były. Legii cudzoziemskiej, to był nieprawdopodobny człowiek zupełnie. W każdym nigdy się UFO nie interesował, tak, żeby była jasność, żadnych takich rzeczy. Mówi, kim ty jesteś? Co ty? Ona mówi, jestem Tao, nazywam się Tao i mam dla ciebie propozycję. Może chcesz odbyć podróż w ciekawe miejsce. I on mówił, że promieniowała od niej taka dobroć, taka jakaś, nie wiem, energia cudowna, że on się zgodził. Mówi, nie czuł strachu, tak? Mówi, dobrze, okej. Mogę tylko na chwilę wtrącić jedną rzecz? Powiedziałeś słowo klucz. Nie czuł strachu. Tak jak mama... Tak jak, wiesz co, że ja teraz to dokładnie skojarzyłem. Ale to powiem ci więcej, że teraz trafiłeś na ciekawy moment. Ja nie wiesz, że ja tego nie skojarzyłem. Ale to tak dokładnie jest, jak mama Kędzierskiego. Tak? Jak Maria, jak pani Maria. Czyli to się łączy tak naprawdę. To się wszystko łączy. Słuchaj, z tym Jackowskim, nie zapomnij mnie zapytać o Jackowskiego. Dobra. Bo to jest dopiero, proszę Państwa, bo oczywiście możecie tutaj, ja śledzę dyskusję o misji, nie ma ich zbyt wiele, bo ta książka jest tak naprawdę zapomniana i to ona trafia tak naprawdę tylko do wąskiego grona. Tak. Ja myślę, że te moje rozmowy też dużo jej dały. Ona się stała trochę sławna. I dobrze. Ona się dopiero stanie sławna, mój drogi. Ale to wróćmy do wątku. Wróćmy do wątku. I teraz Czyli ona go zaprasza. Ona go zaprasza, on się zgadza, nie czuje lęku. Wchodzi do tego pojazdu, tak? I ty zapytałeś mnie o to, co mnie szokuje, tak? No na przykład mnie szokuje, wiesz, ponieważ ja tę historię znam w szczegółach 100%, tak? To mógłbym opowiadać scena po scenie, tak? Ale na przykład jest taka scena przejmująca, która mnie naprawdę szokuje. Dlaczego? Dlatego, że ja znam tę historię z innej, że tak powiem, opowieści, z innej historii. Jak mógł to wymyśleć? To jest niemożliwe. Mianowicie on się musi oczyścić. Tylko nie duchowo, tylko po prostu fizycznie musi się oczyścić, ponieważ w jego ciele jest bardzo dużo, tak jak w naszym ciele, prawda? Różnych mieszkańców, tam zarazków, jakichś innych. One nam nie robią niczego złego. Ale dla nich są zagrożeniem. I on dostaje informację od Tao, mówi, Michel, połóż się. Tam jest takie, on to nazwał nawet... nie hamakiem, tylko taką jakąś, to leżanka, coś takiego, takie określenie było. I w tym czasie ty sobie wyjdziesz z ciała, a my cię oczyścimy, tak? I on wychodzi z ciała, widzi siebie leżącego obok, znaczy leżącego na ten jest zdumiony, bo pierwszy raz ma taki numer, że wyskoczył. I na to słyszy głos Tao, rozbawionej wielce, czyli tej jego opiekunki. Mówi, Michel, nic się nie obawiaj, w tym stanie byłeś wielokrotnie, to ciało zostanie teraz oczyszczone, a ty się za mną kieruj i zobaczysz sobie trochę statek, tak? Po prostu idź za mną, tak jak, zobacz, w tym stanie byłeś tyle razy, jesteś po raz kolejny, tak? W formie niecielesnej. W formie niecielesnej, tak? Czyli ma to OB po prostu. I on podąża za nią i ta sama scena, uwierz mi, co do joty, była w historii z Brazylii, o którą ja mam dokumentację tej historii. Nie ma takiej możliwości, że panowie się między sobą. Oczyszczenie osoby, która była na statku, przebiegło w ten sam sposób, tak? Czyli był wyciągnięty
dusza, tak? Czy jak sobie tam Państwo chcecie, ciało jakieś. Tutaj, duch albo no, tym, kim my jesteśmy, światło, tak? Bo do Ciebie i do Państwa wiecie, że nie gada Robert Bernatowicz złożony z jakichś atomów i tam ubrany w czarną koszulę na miłość boską, tylko światło, które mnie napędza, tak? To mówi do Ciebie, Michał, i do Państwa, tak? Scena jest ta sama, tak? Czyli te szczegóły się po prostu identycznie. No kolejna rzecz, słuchaj, która szokuje mnie. Znaczy mówię, mnie tam szokuje wszystko, ale szokuje mnie ten moment, kiedy on podchodzi, też jest w tym ciele, tym stalnym, jest doprowadzony do sterowni, czy jakiegoś pokoju, który jest pokojem czymś w rodzaju takiego centrum sterowniczego tego statku, gdzie są inne kobiety, tak? On wtedy ze zdumieniem zauważa, że tam są po prostu same kobiety, tak? To samo jest dziwne. I widzi ekran, i na tym ekranie widzi cyfry arabskie, tak? 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3. To normalne nasze cyfry. I po prostu pada... Nasi tu byli, tak? Skąd to jest? I potem pada pytanie do Tao od niego, o co chodzi? Ona mówi, no co myślałeś, że cyfry arabskie to Arabowie wynaleźli, tak? To są nasze cyfry, które my żeśmy wam dali kiedyś, tak? I teraz te cyfry arabskie, no proszę Państwa, to nie jest taka prosta rzecz, Michał, bo te cyfry to nie są po prostu cyfry, tylko dlaczego jest 1? Dlatego, że jest tylko jeden kąt, bo to są po kątach. Dlaczego jest 2? Bo są 2 kąty. 2 jest takie jak Z. 3 jest takie, to są 3 kąty. 4 jest takie, to są 4 kąty. Dlatego jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak? A nie to, że on sobie tak... Słuchaj, ten facet by nie był w stanie tego wymyśleć. Tak? Tam scena po scenie po prostu obezwładnia. Niesamowita scena kolejna, wiesz. No ja mógłbym o tej książce, Boże drogi, mógłbym do rana opowiadać jeszcze, albo i z tydzień. Ta scena jego wyjścia na tą planetę jest niebywała. I powiem Ci tak, Michał. On wychodzi na tą planetę pierwszy raz, tak? I jest zszokowany. Czym jest zszokowany? Tym, że nikt go nie wita. Nie ma żadnego dywanu, tak? I orszaku. Orszaku. Po prostu zero. A przecież było identycznie było z tymi historiami, które my znamy o podróżach ludzi na obce planety. Identycznie, tak? Przecież Andrzej Domała. Pierwsze, co powiedział, ja go nagrywałem z Andrzejem, poleciał na planetę Nea. Ja mu zresztą nie uwierzyłem, niech Bóg mi wybaczy to po prostu. No. Ale też taka wspólna jakby cecha i też to, co się czyta w misji Michela, jest to, że on się tam czuł od razu jako swój, w cudzysłowie. On tam nie odczuwał jakiegoś dyskomfortu, że te istoty go jakoś obserwują inaczej. Z jedną uwagą. Bo oczywiście tak było, tak? Tylko jakby, żebyście Państwo wiedzieli, że to wyjście i ten szok taki, że nikt Cię nie wita, że nie jesteś wielkim wydarzeniem, jest typowe dla tych podróży, tak? To już było i to rzeczywiście jest jeden z tych elementów. Kolejny element, kolory, tak? Czyli nie jesteś w stanie patrzeć na kolory, bo jest tak wibracja wysoka, że musisz mieć okulary, tak? Te okulary dostaję. Ale Ty zapytałeś o tych ich reakcji. No jest taki moment przejmujący w tej książce, w jego opisie, kiedy on wychodzi. Teraz tak, musicie sobie Państwo też wyobrazić to, tak? Jest ten pojazd, on wychodzi z tego pojazdu, obok niego Tao. On się rozgląda ze zdziwieniem, bo widzi, że nie ma żadnego powitania orszaku i tak dalej, ale widzi grupę tych istot, która stoi i oni się zawsze uśmiechają. Tak? On zawsze mówił, że to było tak, jakby on miał cały czas takie wrażenie, że rozmawia z kimś, kto dostał przed chwilą bardzo dobrą wiadomość. Wiesz, to jest taki stan taki promieniujący, tak, nie wiem, no, bliski zakochaniu. No nie wiem, jak byłeś na pewno zakochany w dziewczynie, czy jesteś. I wiesz dobrze, że, no nie wiem, no jest coś takiego nie do opisania. Tak? Jestem cały czas. Jesteś cały czas, to się bardzo cieszę. W każdym razie, i on mówi cały czas, i nagle widzi, coś jest nie tak. Oni się na niego patrzą, on to wyczuł, że coś jest po prostu, wiesz, no, i pyta Tao, mówi, o co chodzi? Ona idzie tam, wyjaśnia, wraca rozbawiona, mówi, wiesz co, bo oni myślą, że ty jesteś chory
i się bardzo ciebie martwią, bo ty się nie uśmiechasz, tak? Ponieważ oni się cały czas uśmiechają. No, to jest super. I to jest super, tak? To jest po prostu super. I on jest zdumiony tym. I teraz Michał, to nie jest do wymyślenia. Bo To jest proste, same w sobie, to ale jest nie do wymyślenia. Tak? Ja wiem, że oczywiście państwo mówicie, nie, dowody, Bernatowicz, dowody. Będą te dowody. Ja powiem, historia z igłami jest dowodem, tak? Ale o igłach jeszcze powiemy. Znam ją dosyć szczegółowo i dokładnie, więc mogę państwu zrelacjonować tą historię z igłami. Wiesz, o co chodzi? jeszcze za Zaraz chwilę do tego dojdziemy, dojdziemy. W każdym razie, i to jest też ten moment, tak? Moment niezwykły jest samo dojście do tego budynku, tak? Ponieważ oni mieszkają w budynkach, które się nazywają doko. Niezwykły zbieg okoliczności, bo w Afryce takie właśnie budynki, takie jak państwo na przykład jajko sobie wsadzicie w piasek, to powstaje Taki właśnie takie kokon jakby. Tak. I to się okazuje, że w kilku afrykańskich państwach, w państwach Magrebu głównie, takie budynki nazywa się doko. No, nie jest to przypadek, tak? Gdzieś to po prostu musiało kiedyś, bo biorą jedną osobę na 100 lat. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiedziałem Nie tego. wiedziałeś o tym? Jedną na 100 lat biorą. My żeśmy to powiedzieli Michelowi Demarque. I ja mam podejrzenia, że chyba wiem, kogo wzięli wcześniej. Przed nim. Mam takie podejrzenia. Bardzo znana postać. Ale czekaj, wiesz co, jak widzisz, Mówimy o doko. Mówimy o doko, tak? I on dochodzi do doko, do takiego po prostu doko. Tam doko miały różne barwy. Przeważnie były białe. Białe takie, takie sino-białe troszeczkę, tak? Było super doko w postaci złotego doko, gdzie miał spotkanie, jak wiesz, i widział 144 istoty wiszące nad wodą. Tak. Wśród nich postać Jezusa. Medytujące w takim jakby stanie. No, nawet nie medytujące, one były w takiej stanie jakiejś hibernacji, coś takiego, prawda? Natomiast, ale to dojście jeszcze jego do doko też jest niezwykłe, tak? Kiedy on wchodzi do tego doko i nagle się orientuje, że nie ma, że to była pole, że tutaj nie ma niczego, tak? Nie ma drzwi, nie ma. Tak, i on pyta wiesz, to też jest piękna scena, pyta tą swoją opiekunkę, bo tutaj też musicie państwo wiedzieć, ci, którzy może nie znają książki, że oni są hermafrodytami, czyli nie mają płci. Bezpłciowi. Mają dwie płcie, tak, ze sobą i oni zawsze tacy byli. I on zresztą, też jest taka scena piękna na statku. Mówię, te sceny są szokujące dla mnie. On w pewnym momencie mówi, słuchaj, Teo, gdzie są faceci? A tu jeszcze jedna rzecz, żebyście państwo też wiedzieli. Poczucie humoru tam jest, tak? No, to jest ważne, tak? Poczucie humoru jest integralną częścią inteligencji ludzkiej i nieludzkiej także. Wszystkich istot, tak? I jest wysokowibracyjne przede wszystkim. Jest wysokowibracyjne i jest poczucie humoru. I ona jest wielce rozbawiona i mówi tak. Dziwię się, że pytasz dopiero o to teraz, Michel, ale skoro tak, to muszę ci powiedzieć, u nas nie ma facetów. I zawiesiła to. Więc on mówi tak, jak to? Jesteście planetą tych Amazonek? Mówi, to cudownie, ja kocham kobiety. Ona mówi, nie ma u nas też kobiet. Jesteście robotami. Tak, bo to tak mniej więcej wygląda. Tak? I ona wtedy mówi, że słuchaj, my jesteśmy planetą hermafrodytów. Planetą 9. kategorii, najwyższej kategorii, bo jest 9 kategorii planet. My jesteśmy tą najwyższą kategorią planet, 9. I nie mamy płci, ponieważ my płci nie potrzebujemy. Też w ogóle dlaczego nie mają płci, to też jest ciekawe, ale odłóżmy to na razie na przyszłą audycję, dobrze? Dlaczego w ogóle są płcie? Państwo jesteście jako ciekawi. polaryzacja. Tak, w ogóle dlaczego na przykład nie są kobiety i mężczyźni? Jest fascynujący temat. Kochamy kobiety, więc możemy o tym mówić otwartym tekstem. I teraz tak, jest moment, kiedy, ja pamiętam ten moment, z Billym Mayerem. To jest jeden z tych ludzi, których miałem okazję osobiście, tak? Który był na planecie Erra. Okej. I jest moment, kiedy on jest pytany o Plejadan i mówi bardzo ciekawą rzecz. Mówi, oni są bardzo rozwinięci, ale daleko im do takich, którzy są wysocy, są hermafrodytami. No i oni tu przylatują. Teraz zobacz.
Wyczuwasz? Jak to się tylko żeby te puzzle zaczęły ci się łączyć, to musisz wejść tak głęboko w temat. To nie możesz tak po prostu, przeczytałem misję, fajna, tak? No, bo tego nie wyczujesz tego, tak? Dopiero tak jak ja byłem u Mejera, tak? Kilka razy. I wiem o jego właśnie różnych rzeczach, których on mówi. Kiedy on powiedział o tych hermafrodytach, ja jeszcze nie wiedziałem o historii z misją. Pojęcia nie miałem. Ale oni ewidentnie mówili o nich. Tak? Ewidentnie mówili o nich. No i teraz jeszcze do tego doko wróćmy. Tak? On wchodzi do tego doko, widzi, że nie ma tych ścian, tak? I taka też scena w ogóle zabawna. On mówi do niej, słuchaj, Tao, czy tu jest bezpiecznie? Nie ma zamków. Nie ma zamków, nie ma niczego. Ona wtedy też wielce rozbawiona, bo oni się po prostu śmieją. No też tak się śmieją jak my, tak? Wybuchają śmiechem radosnym. Mówi, że jak ona mu powiedziała, cytuję tutaj z pamięci. Chyba tą książkę znam na pamięć, tak mi się wydaje. Tak teraz jak z tobą rozmawiam, że w zasadzie mógłbym chyba odtwarzać nawet mówi, będziesz bezpieczniejszy u nas na największym odludziu, bardziej będziesz bezpieczny niż na najbardziej strzeżonym miejscu na ziemi, tak? No po prostu, coś w tym jest. I on wtedy jeszcze jedną rzecz zobaczył, mianowicie zobaczył, że jak jest to doko, czyli jest to pole siłowe, bo to pole siłowe było robione przez takie jedno jajo w ośrodku, którego nikt nie był w stanie podnieść, bo ono było tak ciężkie i ono wytwarzało to pole, tak? I tam jest zresztą taka scena w tej książce, kiedy ona też pokazuje mu, jak bardzo i ona nie jest w stanie tego jaja unieść. I ptaki, taki niby drobiazg, tak? Ale ptaki, tam jest, ptaki tak samo latają tu jak u nas i siadają na doko, tak, na samym szczycie. Też mi się ta scena pięknie bardzo podoba. I to doko się tak, one po prostu tak w to pole zapadają się, nie przylatują ale można stanąć, tak? Także nawet te ptaki, siadały na samym szczycie. No, wiesz, Tam też był taki fajny wątek kolorów w środku. Tak. On opowiadał, że te kolory wewnątrz doko dostosowywały się do jego aury jakby. Czyli jak on był jakoś zmęczony, to kolor tego doko w środku uzdrawiał go i przywracał go do równowagi energetycznej po prostu. No, jeszcze powiedział, że oni się ubierają w takie kolorowe, specjalne stroje, które są dostosowane do aury. Tak? Dokładnie. I że powiedział, że na przykład gdyby ludzie wiedzieli, jakie są prawa związane z kolorami i z aurą, stosowanie kolorów byłoby 1000 razy bardziej skuteczne niż leki. Najbardziej wymyślne. Tak? No tylko do tego trzeba, widzieć aurę i mieć ten dar, który on dostał na dni 6. Dostał dar widzenia aury. Właśnie, to jest ciekawy wątek, niezwykły prawda? Wątek, niezwykły, poruszający wątek. Biblijny wątek. Wiesz dlaczego biblijny? Dlatego, że w Biblii apostołowie dostają dary, tak? Dostają dary języków na przykład, tak? On dostał dar języków. Ale okazuje się, że dar języków, czyli rozumiesz wszystkie języki świata. Każdy język rozumiesz. Coś, czego... Jak to rozumiesz języki? No co, musisz się nauczyć, tak? Musisz wziąć książki, mieć lekcje. Słówka, tak? A tutaj wszystko rozumiesz, tak? Jest dar. I dostał tylko na pewien czas. I dostał też dar widzenia aury i nagle zobaczył po prostu ich aury, tak? I on zresztą opowiadał, jak aura idzie, że aura nie idzie tak, jak my rysujemy czasami tutaj, tylko aura idzie na boki. I on mówi, że tak jakby promienie szły z człowieka, tak w bok, tak? I to też, zobacz, on w ogóle jak pięknie mówił o duchowości, tak? Skąd ten facet to wiedział? Jakby do tego doszedł, tak? Gdzieś było w jakimś opisie, że prosty chłop był z niego. Słuchaj, wiesz, ja znam opisy, ja znam szczegółowo jego życia i kulisy jego 2 małżeństw. 3 małżeństw i jego pobytu, bo on był wcześniej, no co on był? No, on był po prostu w Legii Cudzoziemskiej, tak? Trafił do Afryki. Nie zabijał ludzi, ale robił różne śmieszne rzeczy, tak? Opisywał Hałko, że jak zaczął opisywać swoje wszystkie historie, to potem tak się śmiał, że 2 tygodnie go brzuch bolał, tak? Także to nie był facet, który był uduchowiony, czy był jakiś... On po prostu ewidentnie nagle
został postawiony w takiej sytuacji. I też oczywiście Państwo możecie zapytać, dlaczego on, tak? Bo to jest, wiesz, to jest ważne pytanie, tak? Tak. No on dostaje odpowiedź tam, jasną. Dostaje odpowiedź w pewnym momencie dopiero i zresztą, jak wiesz, dostał na początku jasne przykazanie, że nie na wszystkie pytania dostanie odpowiedź, tak? I tutaj też, może wróćmy do tego za chwilę, tylko ja powiem o jego, dlaczego on. Tak? No dlatego, że on miał jedno z wcieleń tam na tej planecie, po prostu, tak? I chcieli mu przypomnieć po prostu. Nawet nie tyle chcieli mu przypomnieć, tylko że w jego misji, jeżeli już użyjemy słowa nieszczęsnego trochę, albo i szczęsnego, no trudno mi to ocenić, pana Tomasza Chałko, to jest stworzenia tej książki. Misja, chwała mu za to, także panie Tomaszu, jak pan będzie oglądał, to Dziękujemy. Dziękujemy. Bo on po prostu miał wykonać tą pracę, czyli zrobić tą książkę. Może dlatego, żeby dzisiaj, żebyś ty ze mną zrobił wywiad, tak? Wiesz co jeszcze, ja jak myślę sobie o Michelu i o jego przygodzie całej, to tak naprawdę dlaczego wybrali jego? Ponieważ on był na tyle jakby w cudzysłowie prostą osobą, nie mówię tego w negatywnej konotacji, tak. prostą osobą, która może zlegitymizować, uwiarygodnić te fakty, które przeżył tu na naszej planecie, opowiadając swoją historię. On ją zapytał o to. On ją zapytał, mówi, słuchaj, Tao, ty mówisz, że ja mam napisać książkę. Ja nigdy książki nie pisałem, ja nie napiszę książki. Napiszesz. Ale przecież to weźcie jakiegoś dziennikarza, pisarza znanego. Tak, filozofa jakiegoś. Tak, jakiegoś tutaj kogoś, kto by to... I pada ciekawa też odpowiedź ze strony Tao. Ja nie pamiętam, czy to było akurat w rozmowie z Tao, czy to było z wielkimi teorii, ale to chyba z rozmowy Tao było i to jeszcze na statku było. Bo ona już powiedziała, że jego zadaniem jest napisanie książki. A ona mówi, nie Michel, nie chodzi o to, żeby ktoś pięknie pisał, tylko ktoś musi przekazać w tym prawdę. Tak? Ty jesteś osobą, która po prostu jest właściwą osobą do napisania tej książki. Koniec, kropka. Tak? Dokładnie. To jest twoja misja i ta książka jest, i książka powstała, tak? Jest poruszająca i choćby to, że rozmawiamy dzisiaj o niej, świadczy o tym, że to nie jest zwykła, kurczę, pieczona książka. Tak, historyjka jakaś. Jakaś kolejna bujana na resorach historyjka UFO, czy tam coś przeleciało, wyleciało. Nie. To jest książka, jeżeli jest to prawda, wierzę, że jest to prawda, to jest to być może najważniejsza książka na świecie. Ponieważ tak dużej liczby szczegółów, bo ta książka nie mówi o obcej planecie, tak? To już może też zdradźmy naszym widzom, tylko ona mówi o nas, tak? O Ziemi. No. I mówi rzeczy, no, takie bym powiedział, przejmujące, tak? Takie zgodne z tym, co my żeśmy w Fundacji Nautilus ustalili przez tyle lat. To jest wszystko zgodne co do joty, tak? I też, jak to się mówi, nie będziemy spoilerować jakby całej książki, bo tam jest tak dużo wątków. Nie dałoby rady. Ja teraz się kapnąłem, że jakbym rozmawiał z tobą o tej książce i opowiadał, no to co? No to tydzień, tak? To żeby nie zdradzać całej książki, no bo właśnie... Tak, no bo ja bym opowiedział całą książkę. To się mija z celem. Opowiedzmy o czymś, czego w tej książce nie ma. No... Czego nie ma w tej książce? Nie ma historii z Jackowskim. A uważasz, że powinna być? Oczywiście, że powinna być, tylko wiesz, no ta historia z Jackowskim to jest rok 2022 z Krzysztofem Jackowskim Jasnowidzem. Nie ma tej książce też historii dalszego ciągu igieł, a o igłach muszę powiedzieć, tak? Dobra, to o co chodzi właśnie o igłach? O co chodzi zróbmy najpierw. Tak. Mianowicie jest taki moment, ponieważ tam w tej książce jest dużo opisów rozmów jego z nimi, tak? Z tymi istotami, głównie z Tao, ale też to spotkanie z teorii jest poruszające, tak? I ta ten wykład teorii, no kurczę, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest teorii, musimy wyjaśnić, to są takie istoty duchowe. 7 potężnych istot duchowych, które są przywódcami tej planety, tak? One są półduchowe, półmaterialne, są w stanie zmieniać swoją postać z materialnej w duchową. Wyglądają, są niesamowicie, siedzą w pozycji lotosu, promieniuje od nich po prostu siła wszechświata, taka, że on jego zatkała. On mówi, że on nigdy nie był człowiekiem, który miał jakiekolwiek, przed kimkolwiek jakieś lęki czy coś. Tak? Bezczelny był, chamski. Rzeczywiście taki był, ale po prostu jak się ci teorii pojawili, to mówi, że wbiło go w ziemię, że nagle zobaczył, że
czuł taką moc, jakiej nigdy w życiu nie Poczuł respekt. tak. Co ten Taori mówi? Tak? I nagle mu ten Taori mówi rzeczy szokujące. Mówi mu na przykład o tym, że w parlamencie Australii jest rozważana ustawa związana z ochroną środowiska. Taką rzecz wie. Wiesz, uświadommy sobie, tak? Istoty na obcej planecie. Nie mówią, że Ziemia coś... Nie, on wie po prostu o ustawie, zna treść ustawy w parlamencie australijskim. Michel mówi, że po prostu jak usłyszał to, no to zatkało go, tak? I w pewnym momencie mówi mu w ogóle fantastyczne rzeczy. Mówi, wy popełniacie błąd, mówi. Dlatego, że wy się nie potraficie powstrzymać w tej waszej drapieżności. Macie firmę, mówi ta istota. Potężna istota, przywódca planety 9. kategorii, planety Tiaoba. Tak? Mówi, macie firmę, tak? Masz firmę, która coś produkuje. Taką rzecz wie. I co ty robisz? Masz z tego pieniądze na samochód, na dom, na utrzymanie dzieci, nawet na przygodę jakąś, a ty chcesz większą firmę mieć, tak? I jeszcze większą, i jeszcze większą. I on mówi, po co wam to? Przecież wy to wszystko zostawiacie. A to wszystko, ten gigantyzm idzie kosztem środowiska, kosztem Ziemi, planety. kosztem planety. I jakież to jest mądre, prosta rzecz, tak? Wiesz, nikt na to tak naprawdę rzeczywiście, wystarczy nam tylko to, że jak my tutaj jesteśmy, tak? No, słuchaj, ile masz tych koszul, ile masz spodni, Dokładnie. tak naprawdę ci wystarczy tyle. Ja wiesz, jak ktoś umiera, jak wyrzucają te wszystkie rzeczy ludzi, prawda? Ale dobra, nie wchodźmy w wątki poboczne, choć są bardzo ciekawe, tak? I to jest to spotkanie z Taori. I on w pewnym momencie ma rozmowę, kolejną rozmowę z Tao, czyli jego przewodniczką, i zadaje pytanie, które ją troszeczkę rozdrażniło. Kilka jest takich momentów w tej książce, kiedy powiedzmy jest coś w rodzaju rozdrażnienia. To jest jeden z tych momentów. On mówi tak, Tao, ja wrócę na Ziemię. A może i napiszę tę książkę. Ale nikt mi w to nie uwierzy. Nikt, tak? Nikt. Nie dasz mi jakiegoś dowodu, czegoś, fragmentu jakiegoś, coś takiego, co... Ona mówi, Michel mówi, załamałaś mnie. Tyle roboty na Tyle nic. roboty na nic. Tyle razy ci mówiłam, że nie ma czegoś dowodu, że ty przywieziesz dowód. Bo pojawi się 100 sceptyków, którzy powiedzą, to nie jest żaden dowód, musi być lepszy. Ty położysz lepszy. Pojawi się 200, mówi, to dowód? To żaden dowód, musi być lepszy. I tak będzie w nieskończoność. To jest prawda. To jest prawda. Ale mówi, Tao mówi, wiesz co, ale dam ci taki dowód. Kiedyś zapytaj o sprawę igieł na orbicie, o eksperyment z igłami. Tak? On to zapamiętał. Ona tak to rzuciła, tak wiesz, pach. On to zapamiętał i rzeczywiście w książce to zamieścił. Tak. Pamiętasz ten moment. I ta historia ma niesamowity ciąg dalszy. Niesamowity ma ciąg dalszy. Mianowicie i ukazuje się w periodyku, ja mam bardzo dobrą pamięć, ale ja nie pamiętam nazwy tego periodyku, bo to było jakieś takie naukowe. Nie wiem, czy to nie był Science nawet. Rok, mój drogi, to był chyba 89. Jest opis w tym periodyku o eksperymencie przeprowadzonym w programie kosmicznym NASA, gdzie na orbitę wyrzucili miliony igieł, Tak. licząc na to, że to będzie bariera, która że tak powiem, powstrzyma tam z satelitów, wiesz, że to jakoś... I nagle stała się rzecz dziwna, wszystkie igły się zbiły w jedną, zdumiewająca rzecz, zbiły się w jedną taką kulę, która odleciała od Ziemi. No, nie odleciały od Ziemi, tylko zostały zabrane. Dlatego, że konsekwencje tego eksperymentu widocznie byłyby równie tragiczne dla Ziemi, jak głupota jego twórców, tak? Tak. Wiesz, ktoś powie, to nie jest dowód. No dobrze, ja oczywiście, proszę Państwa, no pamiętajcie, że my mamy być przeświadczeni, że jesteśmy sami we wszechświecie. Teraz mamy taki etap, tak? Jak będzie ten etap taki, że mamy wiedzieć, że oni są, to wszyscy będą wiedzieli, że oni Dokładnie. są. Tak? Kolejna historia. Ja wiesz, mógłbym opowiadać, mówię ci, powstrzymaj mnie, bo ja tu będę gadał 10 dni. Tiaoba, tak? Nazwa tej planety.
Oni to wypowiadają inaczej. Tiaoba. Inaczej. Ja nie jestem w stanie tak zaśpiewać jak on, tak? Bo on takim śpiewem, bo ich język przypomina śpiew. Tak? On mówi, że to było tak jak śpiewanie. I tiaoba jakoś tak po prostu przepięknie to wypowiadają. I teraz posłuchaj, jaki jest numer. To jest nazwa planety, Tiaoba. Tak? Ta nazwa planety, oni twierdzą, że to jest tak zwane JHWH z biblijne, tak? Czyli ten Jahwe, to nie jest żaden Jahwe tam, tylko to jest ta planeta. Tak się nazywa planeta. I teraz posłuchaj, Michał, to jest nieprawdopodobna sprawa. Jest grupa Żydów, którzy mają dostęp do tajemnic Tory. Jedną z super tajemnic jest tajemnica, jak się wypowiada JHWH. Tak? Oni wiedzą. To są, wiesz, no słuchaj, Żydzi się tym zajmują 2000 lat, więc wiedzą, jak to się nawet jak intonować, tak? Jak to intonować, jak to powiedzieć. Hałko zrobił taką historię. On to opowiadał, że znalazł takiego właśnie tego żydowskiego eksperta od Tory i tak zagadał tego. Mówi, że JHWH. A ten się śmieje, mówi, a pan się nigdy nie dowie, jak to się czyta. A, to zobaczymy. Wziął telefon, zadzwonił do Michela, mówi, Michel, jesteś na głośno mówiącym, możesz powiedzieć, jak oni wypowiadali Tiaoba? No i Michel po prostu powiedział Tiaoba, ten Żyd zbladł. Wstał i wyszedł bez słowa. I już ostatnie było spotkanie z nim, tak? Ja ci pokazuję złożoność tego. Tak. To nie jest, proszę Państwa, tak jak wy myślicie, historia opisana, taka, śmaka i owaka. Nie. A teraz na koniec, bo zbliżamy się do końca, tak? Historia z Jackowskim. Historia z Jackowskim. To jest też ciekawe. Znaczy nie, ja ci powiem szczerze, to jest historia, która kiedyś jak będzie o tym film, dokumentalny, bo o tym będzie sporo filmów, obiecuję ci. Będzie fabuła, ale będzie też dokument. To musi być ta scena. Muszę opowiedzieć o Jackowskim. Wiesz, że znam Jackowskiego, tak? Utrzymujemy bardzo relacje od tylu lat. Jego trudno się namawia na rzeczy z UFO. On by tylko, no zresztą o czym on mówi, to wystarczy posłuchać jego tych pogawędek, tak? Wiemy, o czym on mówi. Ja mówię tak do niego, Krzysiek, mam rysunki istot. Nie, nawet ja nie powiedziałem mu istot, wiesz? Mam ciekawe rysunki. A to były rysunki wykonane na podstawie opisu Michela Desmarquet, kilku istot z Tiaoby. Była Tao, był tam, no w każdym razie kilka, tak? Laosi, taki czy taka, no bo zresztą zapytał Michel w pewnym momencie, jak mam się do was zwracać, czy per kobieta, czy per mężczyzna. Ona mówi, zwracaj się jak uważasz, a dlaczego wyglądacie jak kobiety? Bo kobiety są i tak ładniejsze, to chyba lepiej, że wyglądają jak kobiety, to była też odpowiedź ciekawa. W każdym razie, no i ja mam takie rysunki, jak oni wyglądają, tak? I dzwonię do Jackowskiego, mówię, ty, no Krzysiek, słuchaj, zróbmy taki eksperyment. No dobra. Prześlij mi to zdjęcie, tak? I to zdjęcie, czy taką grafikę, tak? I ja mu przesyłam tą grafikę i co słyszę? Mówi, czekaj, moment, chwila. Mówi, to jest martwe, nic nie widzę, nie widzę. Ja mówię, ale co nie widzisz? Nie widzę, to jest martwe, to jest nic, to jest... Ja mówię, no ale nie interesuje cię, co to jest? Nie, tam nie wiem, to nie widzę, mi mówi, tak? No ja już wiem dobrze, że nie będzie żadnej wizji o tym, że on po prostu... I to było, zadzwonił do mnie następnego dnia. I to zadzwonił do mnie bardzo wcześnie. No. Jest noc, tak? Jest noc. On się, tak jak mówi, on ma takie to mieszkanie, no, w tym Człuchowie ma też taki fotel, jakby tak na tym fotelu czasami trochę tam przydrzemie lekko. I on mówi, że jest na tym fotelu i nagle słyszy głos. Widzę cię. Widzę cię. I on mówi, nagle zobaczył wysoką istotę. Ja mówię, Krzysiu, ile miała ta istota? Za 3 metry. Ja mówię, no ale jak mieszkanie, przecież mieszkanie masz 2,5. Ona jakby wychodziła w innej przestrzeni była. Objęła go i on zaczął płakać.
usłyszał widzę cię. Stało się to dzień po tym, jak robił tę wizję. I teraz Michał. Oczywiście możemy tutaj powiedzieć przypadek, tak? No, zbieg okoliczności, tak? Tylko widzisz, takich historii Jackowski nie miał zbyt wiele. Miał jedną taką historię z tą istotą. Ja zresztą miałem nadzieję, że on o tym opowie w tej swojej pogawędce. Nie powiedział. Ale możesz upublicznić tą historię? No dlaczego nie? Okej. No bo wiesz, no nie zabronił mi tego, tak? Okej. A poza tym to nie jest historia jakaś kompromitująca jego. On po prostu to zobaczył, tą istotę. A nie wiedział, że oni są wysocy. Pojęcia nie miał, bo No tak. a tej książki, zresztą ja mu tą książkę wysłałem. Jestem pewien, że on nie przeczytał jej. Potem jemu wysłałem, tak niepotrzebnie. Albo i potrzebnie, no dobrze. A masz może ten rysunek, który mu wysłałeś? Albo No, oczywiście, że mam. co to był, skąd miałeś ten rysunek? Tak, bo to znaczy skąd miałem ten rysunek? To jest dokumentacja, którą ściągnąłem. Widzisz, bo na podstawie tego, jak... A chcesz pokazać ludziom, tak? No. To ja jeszcze ustalę, ale to chyba było to, bo ja mam te rysunki, jak oni wyglądają. Bo ich nie ma w książce. Nie ma ich w książce. No właśnie. Nie ma ich w książce. Ja ci prześlę, to pokażesz. Chyba nie ma. Chyba nie ma, tak, ale tak przejrzałem i mi się wydaje, że chyba nie ma, tak. To może zróbmy tak, że ja ci prześlę. A mógłbyś mi właśnie tą jedną grafikę wysłać? Tą, którą wysłałeś Jackowskiemu? Tak. Tu nie To ma. była na pewno Tao. Ja na pewno mu wysłałem Tao, Okej. ponieważ ta cała... Nie, na 100% Tao mu wysłałem, także prześlę ci. Dobra, super. Ciekawe, co? Kurczę, powiem ci, Robercie, naprawdę, to jest... Znaczy, z tobą te rozmowy, cały czas mamy wrażenie, że jak kończymy nagrywać, to że moglibyśmy dalej jeszcze godzinami gadać, ale jeszcze właśnie, dzisiaj coś tu jeszcze przyniosłeś ciekawego. Dwie rzeczy już na sam koniec. Powiem tylko tak, Państwu obiecuję, że to, że dzisiaj mówimy o misji, będzie miało swój ciąg dalszy. Nie w postaci kolejnego programu, choć oczywiście też, jak najbardziej, Pewnie. z przyjemnością. Tylko chcę Państwu powiedzieć, że ja wierzę, że nie jest przypadkiem, że ta książka do mnie trafiła. Mam coś z nią zrobić i ja coś zrobię. Obiecuję. A Super. teraz to. Teraz to. A co masz tutaj? Proszę Państwa, ponieważ cały czas ludzie mówią dowody, tak? Chcę Państwu pokazać ogrom dowodów mówiących o UFO. Ja wziąłem jeden katalog. To jest katalog taki, wiesz, trafił z archiwum Fundacji Nautilus, z bazie Fundacji Nautilus. Katalog jest oznaczony literą W. Tak? No, tak po prostu stały wziąłem. To są relacje ludzi z lat 80., tak? To są zdjęcia ludzi, to są ich opisy szczegółowe, rysunki tych obiektów. Zobaczcie, gdzie to było. Tak? Jak maszynopisy. Maszynopisy, tak, zobacz, tutaj list. Tutaj jak ten obiekt wyglądał, tak? Że tutaj był żółty, tutaj... Słuchajcie, to są po prostu... I w ogóle już jest taki papier pożółknięty. Co dodaje jeszcze takiego No, kolorytu. to jest... Ja ci powiem szczerze, że ja zresztą tutaj w niektórych, na przykład jest tak zrobione, naprawdę oni zrobili ogromną pracę. I tutaj wielki ukłon dla UFO Video warszawskiego, bo ja całe archiwum ich przejąłem. Absolutnie największe archiwum ufologiczne. Nie chcę tutaj mówić w Europie, ale moim zdaniem tak, bo ja nie wiem, kto ma większe. No nie wiem, to jest gigantyczna praca. No zobacz, patrz, nawet tutaj jakieś wycinki tutaj wlepiali. Tutaj jeszcze pokażę ci, jak na przykład, jak są, tylko też, wiesz, jak zdjęcia są, tak? Nie wiem, czy ci ludzie żyją, czy nie żyją, zobacz. To są zdjęcia świadków, tak? Gdzie pokazują, jak, wiesz, nie wiem, Michał, ja ci coś powiem. My te rzeczy traktujemy jak świętość, tak? Bo to jest dowód na to. To jest też dowód na to, tak? Bo to przez to tutaj może nie masz takiej głębi, jak masz tu. Tak? Bo początkowo tylko człowiek myśli, że UFO to jest tylko przelot, coś tam widzieli, film, tak? Tak. Ale jest moment, kiedy nagle przychodzi to. Tak? I ten moment jest przejmujący dla nas, ponieważ z tego wszystkiego, Michał, jest jeden komunikat. My jako ludzie musimy zmienić nasz świat i nas samych. Tak? Bo idziemy w złym kierunku. Po prostu. No taka konkluzja jest może smutna na koniec. Wiesz, Robercie, powiem ci tak, ja to się cieszę na każdą rozmowę z tobą, pomimo że jest to nasza druga rozmowa, ale ja widzę w tym
mega pasję twoją. Ty po prostu masz taką Widzisz tą zajawkę pasję, na tak? to, że Michał, powiem ci więcej. jakbyś się wczoraj tego dowiedział. Michał, mi z roku na rok ta pasja rośnie. Tak? To znaczy z roku na rok ja jestem coraz bardziej, właściwie słowa szukam, zafascynowany, przejęty, poruszony. Tak? Poruszony jestem prawdziwością i mocą tego. Mam nadzieję, że Państwo tutaj jakoś przez ten dziwne różne ekrany i różne, prawda, YouTube'y po prostu to poczujecie. No mam taką nadzieję, bo to jest ważna sprawa i ważna rozmowa. Zresztą tak też wynikało z komentarzy pod poprzednią rozmową. Ludzie naprawdę to poczuli. Masa fajnych komentarzy, tak jak mówię, prawie w ogóle nie było tam krytyki żadnej, a nawet jakby była, my i tak będziemy pewnie dalej nagrywać takie rozmowy. Bardzo jestem ciekaw komentarzy, będę obiecuję, że sobie poczytam. Proszę o łaskawość, a nawet jak są komentarze bardzo, bardzo nieprzychylne, one też muszą być, bo wiesz, że one stanowią część tej historii też ważną, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast ja zaręczam, jeżeli oni kazali napisać mu tę książkę, to ta książka nie po to została napisana, żeby w formie PDF-ów czy jakichś innych gdzieś tam za UFO, jakichś pasjonatów UFO być. Tak. Na pewno nie. To był pierwszy etap ich pomysłu. Jaki jest kolejny, się dowiesz. Niedługo. Brzmi tajemniczo, ale super. Dobrze, Robercie, dziękuję Ci za dzisiaj i widzimy się, tak naprawdę jesteśmy na tym wydarzeniu, więc widzimy się jutro. Widzimy się jutro, zapraszam Cię na mój wykład. Ja będę na Twoim wykładzie, pooglądam sobie, zobaczę, co tam fajnego przygotowałeś. No i dziękuję Ci. Mam nadzieję, że się uda jeszcze raz nagrać kolejną Do następnego rozmowę. razu po prostu. Dzięki. Each one, teach one.